Dzień dobry, witam Was w pierwszym dniu mojej podróży w szerz Szwecji oraz Norwegii. Jestem obecnie w Sztokholmie i jest przepiękna pogoda i chyba jest z tego, co słyszałam, najcieplejszy dzień w roku w Sztokholmie dzisiaj, bo jest 21 stopni. Dosłownie grzeje mi w plecy w tym momencie i jestem totalnie zachwycona tym miastem. W sensie nie spodziewałam się, że będę aż tak jakby podjarana. Spałam dzisiaj 3 godziny i dosłownie jestem teraz po 2-godzinnej, 3-godzinnej drzemce, jest godzina 18. Poznałam pana Francuza, który mieszka sobie w moim pokoju współdzielonym, który stwierdził, że on jedzie w sumie na taką podróż motorem wzdłuż Skandynawii i Francji, ponieważ że ostatnio życie jest takie szybkie i nic nie jest przewidywalne, więc stwierdził, że on musi ruszyć swoim motorem i jakby I kinda get it. Let's go! Okej, przed chwilą dosięgnął mnie scam, ponieważ zadzwoniło do mnie RMF Max i powiedział, że mam wybrać numerek od 1 do 5, gdzie po pierwsze nie wysłałam żadnego SMS-a, po drugie ten ramenik jest przepiękny, po trzecie loteria, bo sprawdziłam, loteria jest jutro bodajże, bo jeszcze jest odliczanie. Nie wiem, skąd mają mój numer, ale są już zastrzeżeni. Smacznego. Miałam przed chwilą takie, pewnie to jest miejsce, które ma największe zagęszczenie, jeśli chodzi o sklepy outdoorowe na kilometr kwadratowy, ale przed chwilą sprawdziłam tą ciekawostkę i wcale tak nie jest. Pomimo tego, że naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo. Jest to Nepal. This is for your knowledge. Chcecie coś z tym zrobić, zróbcie. Ja, prawda, zostawię Wam to do Waszej dyspozycji. Dobra, już ramenik do mnie dotarł, już mam trochę więcej energii, także i się wyspałam, najważniejsze. Także już myślę, że będę mogła trochę bardziej sensownie coś mówić. Jest tutaj przepięknie. Absolutnie nie używam żadnego transportu publicznego, bo jest po prostu tak ładnie, że wszędzie chcę chodzić. Poza tym jest taniej, bądźmy szczerzy. Myślałam o tym dzisiaj, że ja w zasadzie 4 lata temu dostałam się tutaj do Sztokholmu na studia, albo raczej kontynuację studiów i zastanawiałam się kiedyś, czy nie żałuję tego, że nie pojechałam wtedy, ale myślę, że przez te 4 lata się na tyle dużo nauczyłam, że jakoś dzisiaj chyba bardziej doceniam to miasto i wydaje mi się, że lepiej później zakochać się w danym miejscu niż wcale. Mimo wszystko gdzieś zawsze docieramy do tego miejsca, gdzie mamy trafić. Nawet jeśli w tym danym czasie się to nie udało. Więc tak nostalgicznie sobie trochę chodzę i myślę o tym. W jakiejś alternatywnej rzeczywistości uważam, że byłaby to siedziba Slytherinu. Myślałam sobie o tym, jakie w ogóle, jakby o założeniu tego nagrywania mojego tutaj i jako, że zrezygnowałam z social mediów, to chciałam po prostu zrobić to w takiej formie, jakbym nagrywała trochę głosówki dla moich przyjaciół. I zrobić to w takiej formie pamiętnika, powiedzmy. No bo żeby to było trochę właśnie jakieś takie lekko informacyjne, lekko jakby ciekawostkowo-historyczne, ale też ja jestem taką osobą, która w trakcie podróżowania, myślę, że każdy trochę tak ma, że szczególnie jak się samemu podróżuje, to że ma się dużo jakichś takich przemyśleń, sentencji, będzie dużo pewnie, zależy pewnie od mojego humoru, ale żeby to była taka luźna forma i ładne kadry, Zapraszam.
Pachnie tutaj rybami. W ramach ćwiczenia mojego szwedzkiego będę tutaj wymawiać również nazwy po szwedzku, zatem spróbujmy. Przed Wami prezentuje się Kungliga slottet, czyli Zamek Królewski o godzinie 12:15, a w święta 13:15 można tutaj zobaczyć sobie zmianę wartowników. Ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć, to jest to, że każda z fasad Zamku Królewskiego reprezentuje inny koncept, powiedzmy. Fasada zachodnia, czyli ta, która jest za mną, reprezentuje króla. Nawet mamy tablicę, jest to król Karol XI. Natomiast fasada wschodnia reprezentuje królową, północ i południe reprezentują państwo oraz naród. Bardzo mi się spodobała ta symbolika, także stwierdziłam, że warto o niej wspomnieć. Chciałabym to w moim mieszkanku. I przed nami mamy fantastyczny Kungliga Dramatiska Teatr, czyli powszechnie mówi się na niego Dramaten. Z teatrem były bardzo związane takie postaci jak m.in. Greta Garbo czy Ingrid Bergman. A tutaj jedna ze słodszych rzeczy, jaką znalazłam, to jest przed teatrem stoi rzeźba bardzo lubianej aktorki Margarety Kruk. Rzeźba stworzona przez Williego Gordona, czyli autora, przedstawia aktorkę w codziennej sytuacji, w kurtce z szalikiem. I jedną z ciekawszych rzeczy a propos tej rzeźby jest to, że jest ona ciepła. Właśnie w zimie bardzo dużo osób podchodzi i najczęściej dotyka jej właśnie nosa albo brzucha i faktycznie jest bardzo ciepła. Wewnętrzne ocieplenie rzeźby oczywiście ma symbolizować charakter aktorki oraz to, jak bardzo ludzka była i upamiętnić jej charakter zaraz po jej śmierci w 2002 roku. Dobra, tutaj muszę trochę przyznać, że się czasowo troszeczkę zakopałam, bo na moją intuicję powiedziałabym, że jest jakaś 19, 18 i chciałam pójść do Lidla, a jest godzina 22 i Lidl jest pusty, jest zamknięty, co jest jakby normalną porą do zamknięcia Lidla, ale jest mega jasno i jakby zapomniałam, że jestem trochę bardziej na północ. Właśnie przed chwilą zobaczyłam ogromny księżyc. Mam nadzieję, że mój telefon to udźwignie jakoś i nagram to, jak pięknie to wygląda. Ulubiona część podróżowania, czyli chodzenie do supermarketu. Ok, widziałam to na kilku plakatach i to jest takie szwedzkie piciu gazowane o smaku jabłka i pomarańczy z kofeiną. Jest 23. Ja jestem teraz w parku Humliaren. Staram się wszystko wymawiać, żeby się przyzwyczaić do tych głosek. Jest naprawdę bezpiecznie. Szczerze, bardziej bym się bała przejść teraz przez Park Krakowski niż tutaj. Bo mnie dużo osób po prostu straszyło, że Sztokholm jest taki niebezpieczny. Uważaj. Ja wiem, że... Ja wiem. Ale jest naprawdę spoko. Także chill. Jeszcze udało mi się znaleźć sklep, który jest do 22:30 otwarty. I sobie kupiłam zachciankowo-śniadankowe rzeczy. Wyszło naprawdę całkiem tanio, bo jakby przeliczyć to na polskie złote, to około 26 zł. I szczerze, myślę, że w Polsce wydałabym nawet trochę więcej.